Czy można samemu zbudować komputer za połowę ceny? Sprawdźmy to. Uniwersalny przepis ważny dziś i za 10 lat. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Sprawa jest poważna. Postanowiłem przejrzeć moją kolekcję brylantów, sprzedać kilka sztuk i kupić nowy komputer. Zobaczmy, co z tego wyszło. Za nakręcenie tego filmu producenci sprzętu komputerowego wydali na mnie nakaz aresztowania i ustalili wysoką cenę za moją głowę. Nie ma żartów. Dobra, trochę poważniej. Interesuję się informatyką od ponad 40 lat. I choć zmieniają się firmy i technologie, pewne zasady pozostają uniwersalne i tak samo dziś jak kiedyś specjaliści od marketingu próbują wyciągnąć od klientów pieniądze. Jak najwięcej pieniędzy. I to pewnie nigdy się nie zmieni. Co można zrobić, by obniżyć cenę? I to znacząco obniżyć. Nawet o 50% i więcej. Zakup nowego komputera zawsze jest dużym wydatkiem, choć nie aż tak znaczącym jak w latach 70. czy 80. Wtedy bywało, że komputer domowy kosztował kilkuletnią pensję. Dziś zwykle mieści się w granicach jednomiesięcznej pensji. Po prostu postęp przez duże P. Podzielę się z Wami kilkoma pomysłami, jak obniżyć cenę. Niektóre są być może oczywiste, inne dyskusyjne, a niektóre zaskakujące. Większość dotyczy komputerów stacjonarnych, choć niektóre sprawdzą się również w przypadku laptopów. Jakie Wy macie pomysły na tańszy zakup? Dodam, że w filmie widzicie montaż ostatnio złożonego przeze mnie komputera. Jest on jednak tylko ilustracją i podobny sposób myślenia można zastosować i za kilka lat. Nie przywiązywałbym więc zbytnio wagi do zastosowanych tutaj technologii, ale może kogoś ta konfiguracja zainteresuje. Pierwszy pomysł. Zastosowania, priorytety, założenia. Do czego ma służyć komputer? Czy to ma być najmocniejsza konfiguracja, a może po prostu opcja budżetowa lub komuś zależy na pewnej mniej typowej funkcji i chce na przykład mega ciche urządzenie? W jakiej konfiguracji najczęściej stosowane oprogramowanie działa najwydajniej? Nie zawsze dany soft jest zdolny wykorzystać w pełni np. możliwości najnowszego modelu procesora czy dedykowanej karty graficznej. Takie informacje łatwo znaleźć w internecie, choć wymaga to poświęcenia pewnego czasu. Kierowanie się modą jest najgorszym doradcą. Przy tak szybkim postępie technologicznym kupowanie sprzętu na zapas jest słabym pomysłem. Są jednak wyjątki, jak kupno lepszej obudowy czy mocniejszego zasilacza. Wreszcie po co dedykowana karta grafiki do okazjonalnego grania, jeśli ta zintegrowana z procesorem niejednokrotnie całkiem nieźle poradzi sobie z wieloma tytułami, choć z gorszymi ustawieniami generowania grafiki. Również granie w chmurze może być dobrym rozwiązaniem w takim przypadku. Drugi pomysł. Jedna generacja wstecz. Jeszcze rok czy 2 lata temu producenci zachwalali te najnowsze modele procesorów, płyt głównych czy pamięci. Są wspaniałe, cudowne, jedyne, niesamowite, genialne, superinteligentne, najnowszy krzyk techniki. Potrafią tańczyć, śpiewać i nalewać sok pomarańczowy do kubka. A po upływie kilkunastu miesięcy poprzednia generacja sprzętu nagle staje się do niczego. Wyrzućcie ten szajs i kupcie nowe modele. Czy rzeczywiście tak jest? Różnica w wydajności nie przekracza zwykle kilku, czasem kilkunastu procent, a różnica w cenie bywa, że przekracza dwukrotność. Małym pozytywnym efektem ubocznym jest też to, że dla poprzedniej generacji sprzętu sterowniki czy inny soft są dużo bardziej dopracowane. Można więc zaoszczędzić dużo czasu, gdy po zainstalowaniu po prostu wszystko działa. Zero problemów. Trzeci pomysł. Wolne oprogramowanie. Zamiast Windowsa Linux. Tak, Linux da się lubić, a ponadto w ostatnich latach staje się coraz bardziej przyjazny dla użytkowników, stąd coraz łatwiej o przesiadkę. Najwyższy czas na zmiany? Dodatkowo na Linuxa mamy mnóstwo bezpłatnie dostępnego oprogramowania. Edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy do obróbki grafiki czy muzyki oraz do edycji filmów i wiele innych. To wszystko za 0 złotych dukatów. Łatwo szybko policzyć, jak ogromną różnicę to daje. Choć trzeba wspomnieć, że część tego wolnego oprogramowania jest też dostępna i pod Windows, ale zwykle sprawia więcej problemów lub chodzi mniej wydajnie. Czwarty pomysł. Promocje.
Ten punkt nie wymaga wyjaśnienia. Choć bywa całkiem często, że rabaty są tylko pozorne, stąd warto korzystać z serwisów śledzących zmiany cen w czasie, czy takich, gdzie użytkownicy sami dodają i komentują różne oferty. Łatwo wtedy uniknąć potencjalnych pułapek. Co zaskakujące, bywa, że bardziej opłaca się zakup w ramach promocji w innym państwie, nawet odległym, i pokrycie kosztów przesyłki. Choć w tym przypadku lepiej wtedy kupować komponenty, dla których ryzyko awarii jest niewielkie. 5. pomysł: miesiąc roku. Nie śledząc na bieżąco zmian cen, można być zaskoczonym tym, że ceny często silnie zależą od miesiąca w roku. Częściowo wynika to z kalendarza technologicznego wielu firm, które na koniec roku wypuszczają nowe modele urządzeń. Częściowo może zależeć od konkretnego kraju i lokalnych świąt lub zwyczajów kupowania prezentów w danych okresach. Według moich obserwacji najkorzystniejsze oferty są zwykle w lutym i marcu, później w lipcu i dalej na przełomie października i listopada. Nie jest to jednak reguła, która zawsze sprawdza się idealnie. 6. pomysł: laptop czy komputer stacjonarny. Samodzielnie złożony komputer stacjonarny. Ten drugi często pozwala dostać dużo więcej za dużo mniejszą cenę, a dodatkowo zapewnia więcej możliwości rozbudowy, co oznacza, że za kilka lat można jeszcze podrasować sprzęt i znacząco przedłużyć jego okres życia. Dodatkowo samodzielnie zmontowany komputer to nie tylko duża satysfakcja, ale też i oznacza duże oszczędności. I to podwójne. Nie płaci się za sam montaż oraz można kupić podzespoły w kilku różnych sklepach w najkorzystniejszych cenach. 7. pomysł: planuj już teraz rozbudowę swojego komputera za te kilka lat. To nie musi być dokładny plan, ale chociaż wstępna docelowa konfiguracja. Co prawda taka rozbudowa może wymagać zastosowania części z drugiej ręki zamiast nowych, bo te pierwsze nie będą już dostępne dla danej platformy, ale niejednokrotnie za naprawdę śmieszną sumę pozwoli jeszcze przyspieszyć komputer. Można wymienić procesor, wymienić lub dołożyć pamięć, wymienić kartę graficzną, albo w ogóle zainstalować dedykowaną kartę grafiki, jeśli pierwsza konfiguracja ma tylko grafikę zintegrowaną, czy dodać nowy, dużo szybszy dysk twardy, a stary zatrzymać do przechowywania rzadziej używanych danych. Mając pewną wizję przyszłej rozbudowy, dopłacając dziś niewiele więcej np. do mocniejszego zasilacza czy bardziej efektywnego chłodzenia procesora, można sporo zaoszczędzić za 2, 3 czy 4 lata. Oczywiście w przypadku laptopów możliwa jest jedynie wymiana pamięci lub wymiana albo dołożenie dysku, a i to coraz częściej nie jest przewidziane przez producentów. Straszne. Warto też pamiętać, że z komputerem stacjonarnym można łączyć się zdalnie i pracować na nim np. z tabletu czy słabszego, starszego laptopa. Wtedy taki laptop pełni rolę terminala, a tak naprawdę pracuje się na komputerze stacjonarnym. To zwykle jednak działa dobrze tylko przy naprawdę szybkiej sieci. 8. pomysł: mniej znani, ale wciąż renomowani producenci. Nie od dziś wiadomo, że w świecie IT i nie tylko płaci się dużo za markę. Jednak przeglądając specjalistyczne strony czy fora internetowe, łatwo znaleźć informacje o naprawdę dobrym sprzęcie za dużo niższe pieniądze. Tym bardziej, że i tym wielkim zdarzają się wpadki, bywa, że poważne. Stąd lepiej przejrzeć wyniki testów, niż dokonywać wyboru kierując się tylko zaufaniem do producenta. Kupując sprzęt o jedną generację do tyłu, można liczyć na wiele wartościowych recenzji, więc nie kupuje się w ciemno. 9. pomysł: użycie części podzespołów ze swojego starszego komputera. Dotyczy praktycznie tylko komputerów stacjonarnych. Często spokojnie da się wykorzystać obudowę, zasilacz, jeśli jest wystarczająco mocny, dyski twarde czy chłodzenie procesora lub wentylatory obudowy. Tym bardziej, że dla przykładu w dużej obudowie komputera stacjonarnego można zwykle bez problemu zamontować kilka dysków. Te wolniejsze mogą posłużyć na przykład do przechowywania starych zdjęć. 10. pomysł: podzespoły z drugiej ręki. To też jest jakiś pomysł, ale tu konieczna jest duża ostrożność. Stan obudowy komputera stacjonarnego łatwo sprawdzić. Łatwo też sprawdzić działanie pamięci z drugiej ręki i jeśli po kilku godzinach testowania nie ma żadnych błędów, można przyjąć, że pamięć jest całkowicie sprawna. Zwykle do moich komputerów, czy to stacjonarnych, czy laptopów, kupowałem używaną pamięć. Jednak na przykład zasilacza z drugiej ręki nigdy bym nie kupił. Nie wiadomo, czy na przykład nie został prowizorycznie naprawiony, albo czy nie był przez lata eksploatowany na granicy swoich możliwości, co oczywiście zmniejsza jego trwałość. Taki zasilacz z dużym prawdopodobieństwem może zawieść przy dużym obciążeniu. Awaria w najbardziej pesymistycznym scenariuszu skończy się dużymi problemami, jak zniszczenie większości podzespołów komputera lub nawet pożar. Nie każdy jest strażakiem i ma gaśnicę pod biurkiem. Co sądzicie o tych pomysłach? Są coś warte? Czy też nie zapłacilibyście za nie ani jednego złotego dukata?
Zbyt oczywiste czy pomocne? Kilka słów o zbudowanym komputerze. Mała obudowa, takie lubię, choć bardzo utrudniają instalację komponentów. Trzeba mocno przemyśleć kolejność działań. Do tego płyta mikro ATX. Dlaczego nie mini i TX? Bo te drugie są dużo droższe, a ponadto mają zwykle tylko 2 sloty pamięci i tylko jedno gniazdo na dysk NVMe. Procesor ze zintegrowaną grafiką, czyli wersja budżetowa, ale do moich zastosowań wystarczy aż nadto. Do tego zasilacz półpasywny o dużej mocy 750 W. Dlaczego taki? Ten model do około 200 W pracuje całkowicie w trybie pasywnym, co oznacza, że jest 100% cichy. Ponadto daje pewien zapas na rozbudowę w przyszłości. Wreszcie ogromny radiator, dużo większy jak na potrzeby wybranego mikroprocesora. Dzięki temu przy typowych zastosowaniach biurowych przez większość czasu komputer jest całkowicie bezgłośny. Nie działa ani wiatrak procesora, ani te w obudowie. Tych ostatnich jest aż 3, by w razie potrzeby szybko schłodzić całość. Wreszcie tak duży radiator powinien sobie poradzić z innym mocniejszym procesorem z tej samej rodziny. Szaleństwo czy nie? Na koniec jak zwykle ciekawostka dla prawdziwych twardzieli. Czy wiecie, że powszechnie dziś stosowany standard ATX dla płyt głównych obudów i zasilaczy pochodzi z 1995 roku i nigdy nie pojawił się żaden następca gotów zastąpić tego staruszka. Nawet słynny swego czasu standard BTX zaistniał tylko na chwilę i szybko o nim zapomniano. Trzymajcie się zdrowo.